Dotarliście do absolutnego raju na ziemi. 14 000 kilometrów od Polski. Ta kraina nazywa się Ziemia Ognista. To tutaj znajduje się najbardziej na południe położone miasto na świecie – Ushuaia. Ale to, po co tu przyjechaliśmy, to dzika i surowa przyroda, która zdeklasowała wszystko, co do tej pory widziałem. Jestem w miejscowości Ushuaia, leje deszcz. Jeśli można by Ushuaię jakoś sklasyfikować i nazwać, to trzeba by to jednym zdaniem. Nic tutaj się nie dzieje, kompletna pucha. Za długo nie ma co tu siedzieć. Jeżeli ktoś nastawia się, że będzie siedział w Ushuaia, strata czasu. Natomiast jeżeli ktoś nastawia się, że będzie zwiedzał okoliczne góry, no to rzeczywiście jest co robić. Właśnie rozmawiałem z gościem, który twierdzi, że około miesiąca mogłoby zająć przejście tutaj tych gór, ale są dwie dobre rzeczy. Po pierwsze, nie trzeba żadnych pozwoleń i śmiało, bezpiecznie można po prostu chodzić i nocować w namiocie. Najważniejszą rzeczą jest to, żeby tylko nie palić ognisk, bo tutaj mają problemy z pożarami lasów. Druga fajna rzecz jest taka, że nie ma tu żadnych super dzikich, niebezpiecznych zwierząt, które mogłyby się wziąć, zabić i pożreć, więc śmiało można robić długi trekking, nocować w górach w namiocie i iść dalej. Ziemia Ognista to właściwie oddzielona część Argentyny i nie ma połączenia lądowego z pozostałą częścią Argentyny. Po prostu trzeba przejechać przez terytorium Chile, dlatego były problemy z autobusami. W ogóle to jest ciekawa część świata, ponieważ nie ma tu żadnych niebezpiecznych dzikich zwierząt, które mogłyby człowieka pożreć. I Argentyna robiła parę razy różne dziwne eksperymenty. Na przykład przywieźli tu bobry, które się tak rozmnożyły, że teraz mają ich ponad 200 000, nie wiedzą co z nimi robić. W każdym zbiorniku wodnym i sadzawce siedzą bobry. Drugą ciekawą plagą były króliki, zające. Zające, czyli dzikie króliki, których było tak dużo, że rząd w ogóle nie wiedział co z tym zrobić. W końcu wymyślili jakiegoś wirusa, który je oślepił i one wszystkie zdechły, więc taki pomysł na pozbycie się populacji. Tak czy inaczej, rzeczywiście, jeżeli jakieś nowe zwierzę zostanie tu przywiezione, no to żyje bez żadnych naturalnych wrogów i ma się dobrze i się rozmnaża i może spowodować w krótkim czasie jakąś plagę. Pogoda jest taka jest, gwiździ, jest strasznie zimno i wieje. Jestem spalony słońcem na północy i wymarznięty na południu, więc idę dalej. Kurde, jakaś osa. Jezioro Kami z przepiękną, krystaliczną wodą. Można ją pić, co też uczyniłem. Naprawdę smaczna. Jak ktoś lubi łowić ryby, to jest to bardzo przyjazne miejsce, ponieważ albo można wykupić oczywiście sobie komercyjną wycieczkę, gdzie będzie łowienie ryb, zabijanie ryb, patroszenie ryb, smażenie ryb, pieczenie raczej i konsumpcja, a później zalewanie tego wszystkiego dobrym argentyńskim winem. Albo można samemu zapłacić jakieś tam podobno śmieszne pieniążki, przyjechać, łowić ile się chce, gdzie się chce. Wczoraj jak przyjechałem do Ushuai, byłem mocno niewyspany, ponieważ ponad dobę nie spałem. Ta podróż trochę mnie wymęczyła. Przeszedłem się po tym miasteczku. No i rzeczywiście jest to trochę taka dziura, ale teraz rozumiem, że właściwie to miasteczko służy wyłącznie do tego, żeby się tam przespać, wziąć prysznic, najeść i ruszać na przyrodę, bo w ogóle nie ma sensu siedzieć w takim miasteczku, jak tutaj dookoła takie przepiękne widoki, klimaty. Ja? Walu? Come on. Ah, he's coming. Nice, nice. Very nice. Hodowla husky
72 sztuki. Pan ich używa do zaprzęgów. Teraz jest lato, więc nie mają pracy. Codziennie biegają. Normalnie około 30 km dziennie. Teraz poza sezonem około 10. Jedzą jak szalone. No fajnie się tu mają. Mają swoje budy. Te bardziej agresywne są na łańcuchu, niestety. A cała reszta biega, gania sobie swobodnie. Szczęśliwa. No i najważniejsze jest to, że w zimie mają pracę, więc się nie nudzą. Mają, widzę, swoje imiona na budach. No i biegają w tych zaprzęgach. 30 km dziennie, ciągnąc ciężkie sanie. Ciężka robota, ale to uwielbiają. Bez tego by się zanudziły. Dzisiaj chyba pierwszy raz w życiu wybrałem się w góry jak niedzielny turysta. Lodowiec Vichinguera. Podobno bajeczny. Ostatni dzień, ostatnie godziny, więc stwierdziłem, że zrobię trekking. Dlaczego jak niedzielny turysta? Wszystkie rzeczy ciepłe i przeciwdeszczowe odesłałem do Polski. Gorateksy, których ani razu nie użyłem. Tutaj pogoda w ciągu godziny zmienia się kilkukrotnie. Raz jest upał, za chwilę i słońce. Może nie upał, ale ciepło i słońce. O tak jak teraz. Za chwilę pada śnieg. Za chwilę znowu świeci słońce, za chwilę wieje wiatr. Za chwilę leje ulewny deszcz. Wczoraj wieczorem była taka ulewa, że wszystko mi przemokło w ciągu dosłownie minuty. Więc jeżeli to się tutaj wydarzy w górach, no to będzie lipa. Bo to już są bardzo wysokie i groźne góry. To nie są żarty. Tym bardziej, że tutaj nawet nie ma co patrzeć na wysokość, a raczej na klimat. Mianowicie tutaj powiedzmy na wysokości 600-800 metrów kończy się roślinność i zaczyna się śnieg. A tam gdzie śnieg, no tam już żartów nie ma, więc w takich ciuchach, w jakich idę, trochę słabo. Mam na sobie na razie 3 warstwy, jeszcze 2 w plecaku. Nie mam też jedzenia ani picia. Mam tylko połowę butelki wody mineralnej, takiej małej, półlitrowej. Więc ona będzie mi robiła za bidon. Gdzie tu iść? Chyba tu. Jeszcze trzeci element pod tytułem czas. Droga zajmuje około 8 godzin. Muszę zejść z tych gór, dotrzeć do miejsca, gdzie jest internet, zadzwonić po taksówkę, czy tam raczej napisać na WhatsAppie, bo tak się umówiłem. On musi tu dojechać, zabrać mnie i zawieźć na lotnisko. I to wszystko musimy zdążyć do, powiedzmy, 8 wieczorem, bo jeżeli nie, no to lipa, wali się cały plan związany z powrotem. 10 km po górach, 8 godzin. No dobra, 8 godzin, przewyższenie 720 metrów. Nie jest źle. Dał radę. Będę szedł dosyć szybko. Przede mną idą jacyś państwo z pieskiem, więc mam przewodników. Wyglądają mi na takich, którzy wiedzą co robią i dokąd idą. Więc trzymam się ich. Na razie powolnym tempem. Może stracę trochę czasu, ale za to poznam drogę. Ale jeszcze pies tutaj szaleje. Jest po prostu szczęśliwy. Biega i bawi się tym torfem. No góry, bajka. Nie są to jakieś super wysokie góry. 1300, 1000 chyba coś metrów, czyli wielkości Śnieżki, powiedzmy 1600. Ale już w takim klimacie, że tam cały rok są lodowce, a w lecie, tak jak teraz, to leży śnieg. Tego wszystko tu jest bardzo, bardzo przyjazne, z tego co mnie zapewniano, i bezpieczne, więc wypuszczając się w te góry, podobno nie należy się obawiać ani żadnych dzikich zwierząt, ani, pomijając tego psa, który się właśnie wykąpał, ani żadnych kar, ograniczeń, nie wiem, ludzi i tak dalej. Tubylcy tutaj żyją z turystyki, wszyscy są przyjaźni. Większość ludzi mówi po angielsku. To jest chyba oznaczenie szlaku, ale nie jestem pewien.
Widziałem takie jakieś znaczki na drzewach. Żółty szlak. No zobaczymy, jak się będą powtarzać, to znaczy, że to tak działa. I co? Są szczęśliwe konie na tej planecie. Medal wysoko, cokolwiek to znaczy. Piękny las, który wysechł, bo został zalany. Takie bagna, rozlewiska. Dzisiaj właśnie był taki mój zamysł, żeby zakończyć ten wyjazd górami, tak jak go zacząłem. Wszędzie znaki zakaz palenia ognia. To, o czym wczoraj mówiłem. Szaleją pożary. Nie mogą sobie z nimi poradzić. Są miejsca, gdzie ściółka jest sucha. Rozumiem, że tutaj to nie dotyczy, ale te drzewa się palą i nie potrafią tego ugasić. Od 8 do 11 godzin. Dobra, wszystko jasne. Od 8 do 11 godzin. O! Dobra. Czyli generalnie nie mam tyle czasu. Ani 8, ani 11. No dobra, zagęszczam luchy. No i tak można tutaj spędzić 2-3 tygodnie, włócząc się samemu po tych bagnach, rozlewiskach, zaroślach, lasach. Śpiąc w namiocie, gotując sobie na jakiejś kuchence, tak żeby nie wywołać pożaru. Można by tu nagrać filmy o jakichś elfach i innych stworach, które zamieszkują takie miejsca. Krajobraz się zmienił radykalnie. Teraz to dopiero można mieć stracha. Szczególnie o zmroku w takim miejscu. Królestwo mchów i porostów i pewnie jakichś grzybów, które rosną wszędzie. Na ziemi, na drzewach. Liście się zaczynają dopiero wysoko, więc dają cień. A tutaj po prostu bajeczne krajobrazy. Niechcący przełączyłem się do jakiejś wycieczki, bo zagadał mnie jakiś Amerykanin, bardzo fajny gość. Więc gadamy od 2 godzin. Przewodnik jest na niego wściekły, bo się odłączył. I może trochę wściekły na mnie, bo się niejako przyłączyłem. On zapłacił jakiś majątek za tą wycieczkę, ja zapłaciłem nic. No ale mam prawo chodzić po górach i gadać z kim tylko chcę. Natomiast no oni tutaj na tych wycieczkach fakultatywnych są traktowani jak zwierzęta w zoo. To jest właśnie ten John i co chwilę mówi mu: John zwolnij, John czekaj, John nie odłączaj się, John to, John tamto. więc odradzam, nie rekomenduję wycieczki fakultatywne. Bo idzie się dużą grupą, człowiek jest ubezwłasnowolniony. Super, że jest woda, bo już od jakichś 40 minut byłem bez wody. Było słabo. Piję, odpoczywam i kontynuuję z Johnem dalej konwersację, bo bardzo fajny, otwarty gość. Fajnie się gada. No niejako przez Johna dołączyłem się trochę na krzywy ryj do grupy. Przewodnik jest delikatnie zły, bo nie zapłaciłem za wycieczkę. A my sobie tutaj idziemy razem, gaworzymy. No i wygląda to jak wygląda, ale cóż. Mam prawo rozmawiać z kim chcę i iść kiedy chcę i jak chcę. No jak się zatrzymują, to staram się iść oddzielnie, żeby nie było lipy. No ale on mnie cały czas zagaduje, jak podchodzi, więc tak czy inaczej przewodnik zaczyna krzywo patrzeć na nas. Tak kumplowaliśmy. Ale to nic. Jest fajnie. O, robimy fotki. Say hello! Hey, what's up? USA! Hi man! I showed this movie to my friends in Poland. Oh, cool. So Yes. we will be famous person in Famous. Poland. All right. Yeah. Always wanted to be famous. Nice. Looks like we are very close. Yeah, I think so. real close. Yeah. Okay, Should be good. let's go.
Zbliżam się do tego lodowca. No, pogoda po prostu bajka. I widoki naprawdę piękne. Robię tą samą trasę co ci ludzie, tylko z absolutnie totalną, pełną wolnością. Nikt mi nie mówi, co mam robić, czego mi nie wolno. I to jest fajowe, bo na tym właśnie polega wolność. Decydowanie o samym sobie, prawda? Że on się co chwilę oddala od nich, nie chce z nimi być, wolałby łazić ze mną, ale mu nie pozwalają, bo są za niego odpowiedzialni. Dali mu specjalne buty po kimś, plus kijek narciarski jeden, kompletnie bez sensu. Powiedzieli, że musi go nosić. No więc go nosi, nie? Tak to działa tutaj. Ostatnie podejście wygląda fajnie, ambitnie. Myślę, że z pół godzinki. I później jezioro, laguna. Mała uwaga odnośnie wycieczek na Antarktydę. Stąd, póki pamiętam, że on zapłacił $11,5 tysiąca za wycieczkę łodzią 14 dni. Tam i z powrotem. Z wyżywieniem oczywiście na tej łodzi na miejscu. I noclegiem w łodzi. Plus $1,500 za dodatkowe atrakcje. Wycieczki fakultatywne typu, nie wiem, gdzieś tam płynięcie pontonem, oglądanie jakichś ciekawostek, więc $13 tysięcy za 2 tygodnie. Ceny, no tak jak mówili, szalone. Nie jest zbyt zamożny, bo pracuje jako kierowca tira, jeździ, odwozi gdzieś jakieś potężne tiry, a później wraca samolotem. Ale bardzo fajny, otwarty gość po energii. 53 lata, więc stwierdził, że zaczyna podróżować, podoba mu się to. No i to jest pierwszy krok, który zrobił. Na razie zupełnie bez orientu, przepłaca za bezsensowne wycieczki, ale dałem mu parę porad. Powiedział, że skorzysta, będzie nocował w hotelach, będzie robił sobie sam trekkingi, więc czegoś się tam nauczył. A ja się tutaj wspinam na tą ścianę. Ostatnie podejście ostre, wiadomo. 10 minut jestem na górze i widoczek będzie bajka. Już to czuję. To jest to miejsce. Laguna. Wygląda na to, że piłem wodę z tego jeziora. Dziwny kolor, ale smak dobry. Tutaj poznałem takiego jeszcze przed chwileczką przewodnika Feliksa, którego zaraz postaram się nagrać. Bardzo się zainteresował. Powiedział, że za rok jakbym tu przyjechał, to może mi tutaj wszystko zorganizować. Mówi, że nie ma najmniejszych ograniczeń, jeżeli chodzi o poruszanie się po tych górach samemu, spanie w namiocie. Aha, i widzę, że tam są w tym lodowcu te jaskinie, więc tam pójdę zaraz. Że on jako szalony, niezależny człowiek spiął się na jakąś górę. Jego przewodnik się wścieka, że się oddalił od wycieczki. A on żałuje, że wykupił tą wycieczkę, bo nic mu nie pozwalają robić. Ale jaja. Dobra, idę dalej. Zaraz zobaczę, dokąd mnie ta ścieżka zaprowadzi. Ale myślę, że pójdę chyba jednak w prawo. Chociaż część ludzi idzie w lewo. Dobra, zobaczymy. No, wieje tu trochę i zimno. Rzeczywiście jak słońce zajdzie, to jest ostro. Na lodowiec się wspinał nie będę, bo nie mam raków. Ale chyba jakieś to podejdzie do tych jaskiń słynnych. Zobaczę, czy da się wejść do środka. Chociaż wiadomo, nie wolno, bo wiadomo, lodowiec pracuje. A jak pracuje, to się rusza i się kruszy i się załamuje. I nie chciałbym, żeby się załamał, jak będę w środku. Więc raczej ostrożnie i z głową. Ale kawałek można zajrzeć. Pode mną rzeczywiście już jest lodowiec. Te kamienie na wierzchu to tylko to, co spadło z góry. W takich sytuacjach jak teraz, gdy świeci słońce, więc trzeba uważać. Widać takie miejsca. Możesz ty kuźwa. Jakby człowiek się pośliznął i tam wpadł, to naprawdę byłoby słabo, ponieważ tam są podziemne rzeki, które prowadzą właśnie do tego jeziora, więc prawdopodobnie albo by
spłynął w dół i wpadł jakoś do tego jeziora, albo utknął po drodze i kaplica. W takiej szczelinie jest bardzo niska temperatura, minus 20, jak w zamrażarce. To tam generalnie słońce nie dochodzi, no i jest lód, więc kumulują się te zimne temperatury i tak już zostają. Więc na wierzchu, na zewnątrz może wydawać się, że jest super ciepło, słoneczko świeci, a w szczelinie minus 20. Więc jak się wpadnie, no to przeważnie się coś połamie, utknie, nie ma jak wyjść, bo jest ślisko. No i chwila, moment, się zamarza. Parę osób tu zginęło, dlatego oni tak bardzo ostrzegają, żeby nie chodzić bez przewodnika, żeby ludzie kupowali te wycieczki. No wiadomo, komercja. Natomiast jak ktoś jest rozsądny, wie jak się poruszać po lodowcu, wie dokąd podchodzić, dokąd nie, wie, że zaświeci słońce, to się lód topi i wtedy spadają skały i nie należy podchodzić pod takie miejsca. Wow, tam na górze wiatr, zamieć. Świetnie zdmuchnęło śnieg. Jakby mini lawina, ale nic nie spadło. No idę jeszcze kawałek i wracam, bo czas nagli. Okazuje się, że takie dreptanie po lodowcu, tu godzina, tam godzina i czas schodzi. A ja muszę jeszcze wrócić na lotnisko, żeby się nie spóźnić. To jest priorytet, żeby się stąd wydostać. Przepiękne są szczeliny lodowe. Na lodowcu płynie woda i wymywa podziemne rzeki, podziemne korytarze. Tak jak tutaj. Wszystko to spływa do jakiejś dziury. No rzeczywiście to nie są wysokie góry, ale są bardzo strzeliste i bardzo spektakularne. I człowiek czuje się jakby był w górach na wysokości 3,5-4 tysiące metrów. Dokładnie takie warunki panują w górach na takich wysokościach. A jestem teraz, nie wiem, ale myślę, że 1000 z haczkiem. Zero objawów choroby wysokościowej. To jest plus w tej sytuacji. Na wrażenia jak w wysokich górach. Super. No to jest właśnie poruszanie się po lodowcu. Idzie sobie człowiek i nagle uświadamia sobie, że chodzi po lodzie, pod którym są głębokie przepaście. Tutaj akurat mała, tam z pół metra, ale no dalej może być 50 metrów. Więc chodzenie po lodowcu ma to do siebie, że w każdej chwili można po prostu stanąć w jakimś miejscu, gdzie ten lód runie i człowiek po prostu wpada i pozamiatany. Zrobimy zaraz malutki test. Uwaga, większy kamień. Oreszty w mordę. Właśnie. Wygląda jakby było głęboko. Nawet bardzo. Spróbujmy jeszcze raz. O tak, to jest głęboka dziura. Zanim wejdziesz na lodowiec, wow, to dobrze przemyśl, bo może się to okazać naprawdę zgubne w skutkach. Niby, kurde, gdyby człowiek nie popatrzył pod nogi, to by tam wpadł, ale no nie takie miejsca są najbardziej niebezpieczne. Najbardziej niebezpieczne są takie, że się idzie po lodzie, po śniegu, po kamieniach i nagle to się zawala. Człowiek wpada do takiej szczeliny. I czasami one mogą mieć po kilkaset metrów głębokości. Przeważnie po kilkadziesiąt. Więc nie ma żartów. Dlatego chodzi się zawsze w grupach. Asekuracja, szczeliny, czeka na ręce, raki na nogach i w razie czego się takiego delikwenta wyciąga. Samemu nie wolno. Dlatego też tam dalej nie szedłem, bo to jest bez sensu. To jest takie złudne wrażenie, że chodzę niby po kamieniach, ale tak naprawdę chodzę po kamieniach, które leżą na cienkiej warstwie lodu albo grubej, tego nie wiemy, i w każdej chwili mogą runąć razem z tym lodem. Lodowce też mają to do siebie, że cały czas pracują, więc
nie można powiedzieć, że zna się lodowiec, albo że... O, tutaj jest fajna taka forma lodowa, taka muszla. Albo że zna się drogę. Lodowiec cały czas pracuje, cały czas się topi, cały czas się przesuwa i narasta i się po prostu zmienia. Są te charakterystyczne trzaski na lodowcu bardzo często. Więc dzisiaj można iść jedną drogą, a jutro tej drogi już nie będzie, będzie inna. Kawałek podejdę, natomiast nie zamierzam tam wchodzić, bo to wszystko się topi i pracuje. Ale echo! No, wszystko się topi i pracuje, to jest lód, nie skała. Więc każdy film może runąć. Normalna sprawa. Lepiej nie włazić. No, pięknie tu. Oczywiście wyglądam jakbym był w jakiejś jaskini. I tak w rzeczy samej jest. Sufit ze szkła, z lodu. No nie włażę tam. Ostrzegali, żeby nie włazić. Zakaz wchodzenia. Nie włażę, zresztą widzę, że to wszystko pęka, odsypuje się. Tu w środku płynie woda, to jest najciekawsze. Ściana z lodu. Spływająca woda, która znalazła szczelinę i kapie. Czyli płynie nie tylko na zewnątrz, ale też w środku. To też jest bardzo fajne wrażenie. Ciekawy efekt. No dobra, nie mogłem się powstrzymać, kawałek wejdę, chociaż nie wolno. Śliczne miejsce. Jestem w jaskini lodowej. Woda kapie zewsząd. Spierdzielam. Szybko wyjść i szybko uciec. Jakby co, to nie ja. No, ten las jest niesamowity, jakaś plątanina drzew, korzeni. Wygląda to naprawdę bajerancko. Mniej więcej tak. Ale nie ma żadnych chaszczy, więc przedzieranie się przez to jest bardzo łatwe, lekkie i przyjemne. Muszę gonić na dół, bo muszę zdążyć na samolot. A przede mną jeszcze parę niewiadomych. Najważniejsza z nich to gdzie wymienić forsę, bo już się kończy, lokalna. A druga, dużo ważniejsza, jak załatwić taksówkę, żeby się wydostać z gór. Ale coś wymyślę, schodzi też trochę turystów. Może po prostu kogoś podejdę i spytam, czy mnie nie podwiezie. Chyba najprostsze i najtańsze rozwiązanie. No, wychodzę z tych gór. Jestem już w tym pięknym lesie, ale na dole. Zaraz będzie strumyk. Postanowiłem się w nim umyć, chociaż jest dosyć zimno przed podróżą. Taki szybki prysznic. Jestem w tak pięknym miejscu, że naprawdę nie chce mi się wracać. Zostałbym tu. Kurde. Spójrz. Czy to nie jest raj na ziemi? Krystalicznie czysta woda. Góry. Piękne lasy. Piękna przyroda. Wspaniale mnie pożegnała ziemia ognista. Jestem pod dużym wrażeniem przyrody. Tu jest po prostu bosko. Ostatnie chwile w Ushuaia. W sumie spośród wszystkich miejsc, które odwiedziłem w Argentynie, no to miejsce zdecydowanie numer 1. Absolutny hicior. Przyroda, natura, dzicz. Rzeczywiście jest to absolutny koniec świata. Dalej już tylko Antarktyda. Warto tu przyjechać. Warto te góry zdeptać wzdłuż i wszerz. Spędzić tutaj z 2-3 tygodnie. Nie warto siedzieć w mieście. Nie warto chodzić po knajpach. Warto po prostu przylecieć, ogarnąć się i śmigać w góry, bo szkoda czasu na miasto, które w sumie niewiele różni się pewnie od tysięcy miast portowych na całym świecie. Natomiast góry unikalne, absolutnie unikalne. Więc zacząłem górami, kończę górami tą 3-tygodniową wyprawę. Uważam, że w najlepszym możliwym stylu dzisiaj. Świetny trekking, wykonany samodzielnie. Udowodniłem Johnowi ze Stanów Zjednoczonych, że nie warto kupować wycieczki fakultatywne. Trzeba postawić na własną kreatywność, na niezależność, wyjść ze strefy komfortu i ruszyć w nieznane. I będzie jak będzie. Okazuje się, że dało radę dużo lepiej niż się spodziewałem.
Zaraz samolot do Buenos, przede mną cała noc bez snu. Podreptam trochę po centrum i około 12 trzeba się zabijać z powrotem, bo samolot do Europy, Amsterdam Schiphol, później Polska i do domu. Stęskniłem się strasznie. Pełne 3 tygodnie, cykl zamknięty. Niesamowita wyprawa. Nie ma chyba lepszego miejsca do zakończenia podróży po Argentynie niż ziemia ognista. Przed nami nocny lot do Buenos Aires, dosłownie kilka godzin na przesiadkę, podczas których o wczesnym poranku zwiedzimy stolicę Argentyny. Zapraszam Cię na następny odcinek.